Dzień dobry, Ola Kozło, Radosna Twórczość. Jesteśmy certyfikowaną ekologiczną piekarnią i przetwórcą produktów owocowo-warzywnych. Zaczęło się w domu. W domu 12 lat temu zaczęliśmy piec chleb po jednym boku i robić domowe przetwory i jakoś tak wyszło, że smakowało to klientom. Więc założyliśmy działalność, zaczęliśmy pracować z lokalnymi dostawcami, zrobiliśmy odpowiednie certyfikaty oczywiście i teraz jesteśmy 4-osobową piekarnią i jednocześnie robimy soki, przetwory owocowo-warzywne, gotujemy zupy. Pracujemy praktycznie w 95% tylko i wyłącznie z dostawcami lokalnymi. Maksymalnie skracamy łańcuch dostaw. Ci dostawcy pracują, mają gospodarstwa w promieniu około 80 km od naszego zakładu. Pracujemy bardzo blisko, bardzo wielu rolników ekologicznych hoduje rzeczy tylko na przykład pod nasze zamówienie. Staramy się, żeby patrzeć, co robią oni i na podstawie tego, co oni mają produkować, jakieś przetwory lub prosić ich o zrobienie czegoś, co moglibyśmy wykorzystać w jakichś nietypowych rzeczach. Czy na przykład mamy karczochy hodowane tutaj lokalnie, hodujemy lokalnie różne rodzaje ostrych papryk, od jalapeno po skorpiony. Mamy lokalnie co jeszcze? Karczochy, no to karczochy mówiłam, szparagi. Staramy się pracować bardzo blisko z rolnikami, z którymi pracujemy i innymi dostawcami, no to jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli chodzi o inne produkty, to co oferuje na przykład nasz sklep, to są praktycznie tylko i wyłącznie produkty regionalne. Bierzemy udział w bazarkach regionalnych, które promują regionalną żywność, głównie w Rzeszowie i w Pokuchwale. Czasami pojawiamy się, ale to bardzo sporadycznie na innych imprezach, z prostego względu nie mamy na to czasu. Mamy za dużo pracy i nie mamy czasu, żeby wszędzie się pokazywać. Pracujemy nad tym, żeby coś się zmieniło w tym temacie. Jeżeli chodzi o instytucje lokalne, świetnie pracuje nam się z ośrodkami doradztwa rolniczego w Pokuchwale. Naprawdę mamy bardzo dobrą współpracę, szczególnie jeżeli chodzi o promowanie żywności regionalnej i ekologicznej, o pokazy żywności. Pracujemy jeszcze z Urzędem Miasta w Pokuchwale. Przeszło dla nas jest już troszeczkę za daleko, więc raczej wykoncentrujemy się tutaj na naszym bardzo lokalnym pokuchwalskim środowisku. Najlepszą reklamą, najskuteczniejszą jest reklama szeptana, czyli od klienta do klienta. Ze względu na wielkość naszej firmy nikt nie ma czasu tak naprawdę pracować nad mediach społecznościowych. Owszem, mamy Instagram, mamy Facebooka, ale no, nie są one za często aktualniane, bo albo się ciężko pracuje, albo się bawimy w internecie. No tutaj nie ma drogi pośrodku. Nie reklamujemy się na pewno, nie używamy płatnych reklam, nie reklamujemy się w żadnych gazetach, stronach internetowych. Także raczej bardziej organicznie podchodzimy do naszej produkcji. Pozwala nam to rozwijamy się powoli, bo taka jest prawda, to jest 11 lat takiego spokojnego, zrównoważonego rozwoju, gdzie nic nie robimy na szybko, każda decyzja jest przemyślana, każdy produkt, który wprowadzamy, każda nowa współpraca to jest coś, nad czym pracujemy troszeczkę dłużej i jesteśmy pewni, że chcemy to robić. Co jest najważniejsze dla klienta? Najważniejsze dla klienta jest jakość produktu, szczególnie w produkcie regionalnym. Klient musi mieć świadomość, skąd pochodzą surowce, kto te surowce wytwarza i kto później przetwarza ten produkt i dostarcza mu gotowy, finalny produkt, czyli jakość, terminy, czysta etykieta. Najważniejsza rzecz, czysta etykieta, bez żadnych zbędnych dodatków, bez barwników, bez nadmiaru cukru, bo to też jest w tym momencie bardzo istotne dla odbiorców. Tak. Czyli nie za dużo cukru, nie za dużo soli, broń Boże, dodatki chemiczne, proste, czyste składy, bo taka jest zazwyczaj kuchnia regionalna. To nie są jakieś bardzo wymyślne potrawy, bardzo wymyślne rzeczy, tylko proste, szczególnie na Podkarpaciu, proste jedzenie. I klient tego szuka smacznego, dobrego, zdrowego, prostego jedzenia. No, naszym flagowym wyrobem jest chleb. Naszym flagowym wyrobem od lat jest pewnie jeszcze długo będzie chleb. Robimy bardzo krótkie serie przetworów, co klientom się podoba, bo to są naprawdę bardzo limitowane. To jest od 100 na przykład do 1000 słoików i nie więcej, więc takie bardzo limitowane serie i po to klienci wracają.
Jeśli chodzi o nasz sklep stacjonarny, klienci wracają też po produkty naszych firm, z którymi pracujemy, bo współpracujemy z rewelacyjnymi na przykład przetwórcą ryb, z genialnymi masarniami, z małymi lokalnymi serowarniami. Mamy świeże mleko niepasteryzowane, jajka ekologiczne z wolnego wybiegu i wszystkie produkty takie mikro, to jest takie oryginalne pochodzenie słowa delikates. Czyli sklep, w którym są tylko wybrane bardzo wysokiej jakości produkty i po to wraca klient. Nasze produkty plus produkty dostawców naszych, takich właśnie mniejszych producentów, bo nie mamy produktu masowego, produkowanego na przemysłową skalę żadnego w tym momencie. Tak, pracujemy międzynarodowo. Mieliśmy niesamowite szczęście poznać dwójkę Włochów, którzy otworzyli 30 km od czasowe gospodarstwo ekologiczne. Trafiliśmy na nich zupełnie przez przypadek, jadąc koło ich domu. I tak zaczęła się nasza przyjaźń, współpraca i dzięki nim poznaliśmy też regionalnie z regionów, z których oni pochodzą, producentów regionalnych tam na miejscu. To są też bardzo malutkie przetwórnie czy serowarnie, które nie sprzedają nigdy poza własnym regionem. I stamtąd też czasami zdarza nam się przywieźć na przykład sery albo lokalne wędliny, takie bardzo limitowane, że trzeba jechać, kupić, trzeba je wybłagać i przywieźć na miejsce. Pracujemy też z plantacją cytrusów, certyfikowaną, ekologiczną i oni mają cytrusy i mają też oliwę, więc mamy oliwę tłoczoną i to też jest lokalnie tylko sprzedawane i mamy cytrusy, które są niewoskowane, niebryskane i tylko i wyłącznie w sezonie, czyli od grudnia do marca i ani jednego dnia dłużej. Ostatnie i to przyjeżdża, w poniedziałek rano jeszcze jest na drzewie, a w czwartek już jest u nas. Jak najlepiej zacząć małą tego typu działalność, zacząć od jednego dobrego produktu. Powolutku wprowadzać go na rynek, najlepiej pocztą podstawową, nawet rozdawać do degustacji, pojawiać się na tego typu imprezach i nawet nie próbować go sprzedać, po prostu rozdać, znaleźć klienta, który później wróci. I stopniowo rozbudowywać się o ewentualne produkty własne, też wysokiej jakości lub współpracować z innymi dostawcami. To jest taki dobry sposób na osiągnięcie sukcesu.